Na zdrowie. Na zdrowie. O, jak miło wypić sobie herbatkę. Usiedliśmy tutaj, bo chcemy nakręcić drugi film o namiocie dachowym. Opowiemy po prostu o tych wszystkich nowościach, które się pojawiły w namiotach Wild Campa. Przynajmniej opierając się o namiot sprzed 2 lat, o model Ohio. O zmianach, jakie zauważyliśmy, o tym, czym się różni namiot 160 od 180 cm, poza oczywiście tym, że jest 20 cm większy. No i dobra, to opowiedz, żono. To opowiem. Namiot jest zdecydowanie wygodniejszy jak dla 4 osób, tak jak my śpimy, 2 dorosłych, 2 dzieci. To mamy już przetestowane i faktycznie no jest wygodniej w porównaniu do tego, co było poprzednio, do tego mniejszego namiotu. Ale też te udogodnienia na pierwszy rzut oka, które są, że na przykład są szersze drzwi czy szersze okna, mają taki pewien praktyczny minus. Ta różnica 20 cm, ona polega na tym, że o 20 cm są szersze drzwi niż w modelu 160. Z jednej i z drugiej strony namiotu są drzwi. I one w wersji, która jest o 20 cm szersza, czyli w 180, i one są o 20 cm po prostu szersze. I na tym jakby polega zwiększenie tej szerokości. A to powoduje, że w momencie, kiedy zwija się ten materiał, żeby go tam podpiąć drzwi, a potem moskitierę, żeby sobie wejść do środka, trudniej się po prostu zwija materiał, który jest szerszy. I tak. Trzeba mieć dłuższe ręce. Taki drobny minus, bardziej taki użytkowy, no ale generalnie, chociaż potem ten problem już chyba znika, bo w tych namiotach największych są 2 wejścia, więc one są już węższe. No tak. No, czyli problem jakby został zauważony, dlatego w większych namiotach już nie zwiększano jeszcze bardziej szerokości drzwi. No ale ja wiem, czy są potrzebne takie szersze drzwi. Znaczy nie, w sumie są w mogłyby być zasadzie. tak samo wąskie jak w 160, a te boki po prostu mogłyby Tak. być szersze o 10 cm każdy I by było super i by było spoko. Wydaje mi się, Tak. że tak, że w tą stronę w sumie to mogło Tak, by lepiej nie wyglądać. trzeba robić szerszych. Chociaż z drugiej strony to, że te drzwi są szersze, zwiększa też Więcej światła wpada. no więcej światła, ale też tą panoramę, taki widok fajniejszy się robi, bo dużym atutem namiotu dachowego jest to właśnie, że jest bardzo fajny widok z niego, no bo jesteśmy wyżej. No i te szersze drzwi dają po prostu szerszy widok, szerszą perspektywę, więc to jest jakiś plus. Na pewno na plus jest to, że są zamki tak wszyte bardziej na okrągło. O, bardzo ładnie teraz to wszystko chodzi. Jest taki fajny łuczek tutaj. Tak, w starym modelu to było wykrojone bardziej na kwadrat, więc tutaj w Tak. tych miejscach, gdzie się zapinało, zazwyczaj się zamek zacinał. O. No. Cześć widzowie! Tu mamy taką miejsce na wprowadzenie rury, zdaje się, do Tak, Webasto. prawdopodobnie to jest Tak. na Webasto. Tak nam się wydaje, z 2 stron jest dołożony taki otwór. Tego wcześniej nie było, także to jest zmiana taka na plus. Wielu z Was używa Webasto, także docenicie na pewno to, że nie trzeba już wprowadzać rury od Webasto przez drzwi. Tylko można to zrobić takim dedykowanym otworem. Zmianą taką wizualną na pewno jest pokrowiec od materaca. Teraz jest taki fajny meszek. Więc Tak, fajnie też sobie jak położyć są coś szersze na niego. drzwi, to mamy też szerszy automatycznie ten tak zwany szyberdach, tak my go nazywamy. To jest akurat, a też oczywiście trudniej jest go jakby zapiąć, no bo jest szerszy, ale to jest drobiazg, natomiast jest bardzo fajny widok. No i to, że on jest większy, to jest fajna sprawa. Tutaj mamy kieszonki, tak żeby włożyć sobie jakieś drobiazgi. Dobra, z jednej i z drugiej strony mamy tak samo. To otwór na to Webasto też jest tutaj. 2 kieszonki. Ładnie tutaj Tak, i właśnie te zamykające zaokrąglone się. krawędzie tych Tak. okienek bocznych. Wszystkie taśmy zastosowane w namiocie mają fajne takie logo Wild Campa. Wcześniej tego nie było. To chyba najfajniej widać na tych szerokich taśmach, które są chyba... To są te do zapinania. O, to są te fajne szerokie do zapinania już jak się założy
jak się założy już na namiot pokrowiec. A jeżeli jesteśmy przy pokrowcu, W poprzednim modelu ten pokrowiec zazwyczaj odpinaliśmy i sobie gdzieś tam składaliśmy go po prostu do samochodu, żeby nam się nie pałętał nigdzie. A w tym nowym modelu jest takie udogodnienie, że można go zwinąć jak ruletę i przyczepić tutaj. tak, bo do góry, są no do tak. niego pasy. Powiedzmy, że ja Tutaj? A, Tutaj są do niego pasy i takie pasy są też z drugiej strony, więc można go zwinąć do góry. Nie jest to zbyt proste i łatwe, szczególnie jak jest tak zimno jak dzisiaj, bo jest coś koło 6 stopni. To niestety chyba nie musisz go zwijać. no ale mniej więcej tak to wygląda. Tak, to mniej więcej I wygląda, można go wtedy zapiąć tymi pasami, no i Tak. wtedy nie Można trzeba go korzystać ściągać. możemy jeszcze powiedzieć o takiej personalizacji specjalnie dla nas od firmy Wildcamp, To znaczy? O czym? o tych torbach. A, o torbach. O, Tak, przyszedł, bo to jest przyszedł pan policjant, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, bo torby oryginalnie w tym modelu Ohio, tym szerszym, one mają kolor taki jasny. Papa. Tak, kochanie, taki jasny jak tutaj. I tak powiedzmy, tak średnio nam się to podobało, bo mieliśmy wrażenie, że nam się szybko pobrudzą. A w tym poprzednim namiocie te torby właśnie były ciemniejsze w tym kolorze, tak jak jest powiedzmy ten tropik. I tutaj Radek się kontaktował z firmą właśnie Wildcamp i No i wymienili Tak. wymienili nam torby i się z tego bardzo cieszymy, bo to jest takie Tak, dostaliśmy torby indywidualne. ze starego modelu. Tak. Miłe było też to, że nic nie płaciliśmy, po prostu No. odesłaliśmy tam te jasne torby panowie z Wildcampa. Przysłali nam po prostu stary model toreb i jeszcze tych takich ciemnych, które uważamy, że po prostu są kolorze. bardziej praktyczne Tak, i też chyba ładniej wyglądają po prostu. tak, one są świetne. Problem, jeżeli chodzi o nowy namiot, mamy z tropikiem. Problem jest taki, że odległość między tym tropikiem a namiotem jest bardzo niewielka. Jak widzicie, jest taka naprawdę szpareczka malutka. W starym namiocie ten tropik był wyżej. I problem jest taki, że jak pada deszcz, to tak naprawdę ten tropik przykleja się do namiotu, no i wtedy już jest wszystko mokre. On jest na takich pałączkach metalowych, aluminiowych, ale w starszym namiocie one musiały być wyżej. I powodowało to, że cały tropik był wyżej, więc nie przyklejał się do namiotu. A teraz jak spaliśmy ostatnio, w zeszłym tygodniu, w ostatnią noc nad jeziorem i naprawdę było mokro w nocy i ten tropik zmógł, to przykleił się po prostu do namiotu, więc i namiot był mokry, i tropik był mokry. Także to jest jakiś minus, nad którym musimy popracować. Najprościej będzie po prostu te połączki w jakiś sposób podnieść, żeby były wyżej. Ale jeżeli panowie i panie z Wildcampa nas oglądają, to proszę zwrócić uwagę na ten problem. Nie wiemy, dlaczego on występuje, a jeżeli jest on do rozwiązania i go znacie, to prosimy o jakąś informację. Bo to jest akurat dość poważny minus. Nie spotkaliśmy się z tym w starym namiocie. Nie mamy go już, żeby go sobie obejrzeć i zobaczyć, jak to tam było skonstruowane. Teraz Eryk nam pokaże, jak zapinamy linki te wewnątrz namiotu, gumki, które są pomocne przy składaniu namiotu. Niestety nie ma w instrukcji, ani nie znaleźliśmy nigdzie informacji, w jaki sposób, w którym miejscu powinno się je zahaczać, więc mamy je przymocowane do zamków, które troszkę rozpinamy od tych bocznych okienek, o właśnie, żeby były troszkę od siebie oddalone i przypinamy je do okienek z drugiej strony i mamy 4 takie gumki wtedy. Jak ci idzie, tęczowy chłopcze? I jeszcze są 2 na dole, tak? Tak. Dobra. I jeszcze te na dole mamy przypięte do tych taśm od przypinania okienek otwartych. I my w taki sposób te gumki zapinamy. Nie wiem, czy to jest właściwie, bo nie wiemy tak naprawdę, o co innego moglibyśmy je zahaczyć. Te gumki powodują, że w czasie składania namiotu ciągną materiał jakby do wewnątrz, więc podczas składania on zostaje jakby wciągnięty do konstrukcji namiotu
a nie wystaje gdzieś na zewnątrz, więc łatwiej jest założyć pokrowiec. Mamy już złożony namiot, złożyliśmy go po to, żeby pokazać pokrowiec, który jest taki ładny i duży jak w tamtym namiocie. Tutaj się specjalnie niczym nie różni. Natomiast pokrowiec ma inny zamek. Tamten pokrowiec miał zamek taki plastikowy z dużymi ząbkami, tu jest zamek metalowy z takimi drobnymi ząbkami i w sumie ciężko się go zapina, bo trzeba go wsunąć tutaj w to i to jest bardzo trudno dostępne. W tamtym namiocie to było zrobione odwrotnie, że zamek, że ten suwak był na tej części, więc trzeba było tylko tą wsunąć i się zapinało, a tu jest odwrotnie. Suwak jest na tej części i no i właśnie to nie jest dobrze przemyślane i to nie jest dobrze zrobione. Także tutaj stary namiot wygrywał rozwiązanie. Do tego zamka sobie dorobiłem taki sznureczek, żeby po prostu łatwiej było zapinać. Wchodzimy, zapinamy i jest zamknięty. Jeszcze z takich rzeczy, które są inne. Właściwie już to pokazywaliśmy. To są te pasy. Dobra. To zapniemy do końca. Ok. No i mamy takie fajne pasy, które są... Tu jest akurat poprawa, bo pasy w starym namiocie były krótsze i kończyły się mniej więcej tu. Więc problem był taki, że jak się zapięło namiot, to te klamry metalowe wypadały mniej więcej na tej wysokości i powodowało to, że namiot w tych miejscach się przecierał. Chociaż ten w sumie też widzę ma już delikatne przecieranie. Nie namiot, tylko pokrowiec się przecierał. Tutaj widzę, że też już jakieś przetarcie się pojawiają. Może trzeba tutaj po prostu coś podkładać, żeby się pokrowiec nie przecierał. Ok, także może podsumujmy ten krótki filmik o namiocie dachowym. Ogólnie rzecz biorąc, namiot dachowy jak najbardziej jesteśmy nadal bardzo za. Świetny temat. A jak oceniamy zakup nowego namiotu w stosunku do starego namiotu? Mieliśmy w tym roku fajne wakacje. Nie uważasz, że przewaliliśmy 1200 zł? Nie. Nie, mieliśmy fajne wakacje takie w górach i faktycznie było odczuwalne to, że nam brakuje tych 20 cm i w sumie teraz jak... Czy nie, no brakowało nam z metr. Tak. Tylko na 20 cm nas było stać. No, ale ja myślę, że w przyszłym sezonie to będziemy mogli tak to sprawdzić na poważnie, czy ta cena za znaczy, 20 cm jest w porządku. Nie, no tutaj nie ma, jest różnica w cenie, no ale mamy nowy namiot, już abstrahując od wymiaru. Tamten namiot bardzo dobrze się sprawował przez te 2 lata, chociaż było już na nim widać troszkę zużycie, bardzo niewielkie, ale jednak to, że mamy zupełnie nowy namiot też jest na plus. To, że jest większy też jest na plus. Chociaż oceniając tak finalnie, to uważam, że mimo wszystko byłoby lepiej, pomimo tych upgrade'ów, które zastosował Wild Camp, byłoby lepiej, gdyby zostali przy tym, co było 2 lata temu. Tak uważam, bo i torby jasne, które dokładają w tej chwili do tych namiotów, są bez sensu, są niepraktyczne. Ten tropik dotyka namiotu, że jakby wypada niżej, ma inny naciąg, taki troszkę gorszy, to jest duży minus. Tak. To, że na materacu zmieniony jest materiał na ten taki meszek, uważam, że to jest na minus, bo ten materiał się marszczy. Tamten materiał syntetyczny, który był, on był taki bardzo śliski, więc on się w ogóle nie marszczył, nie składał, nie robiło się zagniecenia się nie robił, był zawsze gładki. Robiły, tak. A ten niestety nie jest taki sprężysty, nie jest gładki i on się zagniata. Tak, pokrowiec też jest zmieniony na minus, zamek jest metalowy, ma małe ząbki i jakby powoduje to, że samo zapinanie nie jest takie szybkie i płynne. Tam to się jakoś lepiej działało. No i jest jakby zamek odwrotnie wszyty, że suwak nie jest na tej części, na której powinien być, tak jak pokazywaliśmy, więc trudniej się go zapina.
Pasy są fajne, bo mają logo Wild Campa, ale to jest taka tylko estetyczna, wizualna poprawa. Tutaj właściwie nic to nie wnosi do kwestii użytkowych. Ogólnie to jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy większy namiot i nowy namiot. Tak, to ciągle to Natomiast jest jeżeli dobry chodzi o produkt, zmiany, naprawdę. które zastosował Wild Camp, uważamy, że one nie musiały mieć miejsca. Dużym plusem użytkowym, to trzeba wspomnieć o tym, jest możliwość rozwiniętego pokrowca, zwinięcia go i zapięcia go pasami pod namiotem. Tak. Jakby. To jest duży plus, tego nie było. Trzeba było pokrowiec ściągać albo zostawiać wiszący, a teraz można go po prostu zwinąć, zapiąć i on tam sobie jest, gdzie ma być. Więc w razie czego, jak trzeba się szybko zawinąć z namiotem, to pokrowiec jest tam, gdzie jest potrzebny. Ale potem zaoszczędzony czas na zakładaniu pokrowca marnujemy na zapinaniu zamka od pokrowca, więc w sumie taki żart, ale w sumie to... Namiot i takie kempingowanie na dziko, jak my to lubimy, to jak najbardziej. Produkt jest świetny, mamy tam więcej miejsca, jest wygodny. No i tylko jeździć i wakacjować. Polecamy wszystkim. Okej, to dziękujemy, do widzenia, pa! Pa!